Zanim Polska stała się krajem, jakim ją znamy, była czymś znacznie większym. Przez niemal 2 wieki, od końca XIV aż do ostatnich dekad XVI stulecia, rozciągała się od Bałtyku po stepy czarnomorskie, od Śląska po rubieże Moskwy. Była imperium, była światem. I w tym świecie, pośród bitew, kancelarii królewskich, zamków na Wołyniu i kościołów w Krakowie, rodziły się nazwiska. Nie jako proste etykietki, jako dowód istnienia. Jako ślad zostawiony na pergaminie, który przetrwał pożary, najazdy i stulecia zapomnienia. 15 spośród tych nazwisk nosisz dziś, nie wiedząc może, że każde z nich jest oknem otwartym na epokę, której świat już nie pamięta. Zanim zaczniemy tę podróż, krótka prośba. Większość z Was ogląda ten materiał na telewizorze, więc subskrypcja bywa utrudniona. Jeśli jednak ta historia Was porusza, jeśli chcecie, by te zapomniane opowieści dotarły do jeszcze większej liczby Polaków, udostępnienie tego odcinka najbliższym jest najprostszym i najważniejszym sposobem, by ten kanał mógł rosnąć. Dziękujemy za każde takie gesty. Był rok 1385. W małym zamku w Krewie, na ziemi, która dziś należy do Białorusi, podpisano umowę, która zmieniła mapę Europy. Wielki książę litewski Władysław Jagiełło zobowiązał się poślubić polską dziedziczkę tronu, Jadwigę Andegaweńską, przyjąć chrzest i połączyć 2 wielkie państwa. Rok później koronował się w Krakowie. I tak zaczął się czas Jagiellonów. Przez niemal 2 wieki ta dynastia rządziła Polską, Litwą, przez lata Czechami i Węgrami. W szczytowym momencie swej potęgi, pod koniec XV i na początku XVI wieku, władała obszarem przekraczającym 2 miliony km². Był to jeden z największych organizmów państwowych ówczesnej Europy. I właśnie w tym świecie, pełnym wojen i dyplomacji, pełnym szlachty jadącej na Sejm do Krakowa, pełnym kniazi przysięgających wierność na zamkach Wołynia, rodziły się nazwiska, które dotrwały do naszych czasów. W Polsce jagiellońskiej XV i XVI wieku nazwisko nie było jeszcze prawem utrwalonym na zawsze. Szlachcic mógł go zmienić, kiedy zmieniał ziemię. Jan z Kownat stawał się Kownackim. Jan z Dąbrowy – Dąbrowskim. Dopiero pod koniec XVI stulecia nazwisko zaczęło być dziedziczne na stałe, niezależnie od majątku. Ale właśnie ta płynność pozostawiła nam coś cennego. Nazwiska, które są jak mapy, które pokazują, skąd ktoś pochodzi, kogo służył, co zbudował. Zacznijmy od pierwszego. Ostrogski. Dziś to nazwisko mało komu coś mówi, ale w XVI wieku brzmiało jak grzmot. Ostrogscy byli jednym z najpotężniejszych rodów magnackich całej Rzeczypospolitej. I wszystko w ich historii zaczyna się od jednego miejsca. Od Ostroga na Wołyniu, starego grodu leżącego dziś na terytorium Ukrainy, w obwodzie rówieńskim. Nazwa Ostróg bywa łączona przez historyków z prasłowiańskim słowem oznaczającym gród, z ostrym, zaostrzonym palisadem, umocnienie, które broniło ludzi przed najazdami ze stepu. I dokładnie taka była funkcja tego miejsca przez stulecia. Strażnica na granicy między cywilizacją a chaosem. Ostrogscy nosili tytuł kniazi, czyli książąt. Ich rodowód bywa łączony przez część historyków z dynastią Rurykowiczów, władców Starej Rusi Kijowskiej, choć nowsze badania wskazują także na możliwe powiązania z Giedyminowiczami. Prawda jest taka, że pochodzenie tego rodu pozostaje do dziś przedmiotem dyskusji naukowych. I ta niejednoznaczność jest sama w sobie fascynująca. W XV wieku pojawia się postać, bez której zrozumienie Ostrogskich jest niemożliwe. Około roku 1460 urodził się Konstanty Ostrogski. Ten, który stał się hetmanem wielkim litewskim i jednym z najwybitniejszych dowódców militarnych swej epoki. W 1514 roku pod Orszą poprowadził wojska polsko-litewskie do jednego z największych zwycięstw nad Moskwą. Bitwa pod Orszą, stoczona 8 września 1514 roku, jest do dziś uważana za jedno z najefektowniejszych starć zbrojnych epoki jagiellońskiej, a Konstanty Ostrogski był jej bohaterem, ale naprawdę wielkim stał się ród za czasów Konstantego Wasyla Ostrogskiego, żyjącego od około 1526 do 1608 roku. Był on wiernym wyznawcą prawosławia w czasach,
gdy wiara stawała się narzędziem polityki. Fundował cerkwie, wspierał szkołę i drukarnię w Ostrogu, a w 1581 roku wydał drukiem słynną Biblię Ostrogską, jeden z pierwszych kompletnych drukowanych przekładów Pisma Świętego w języku starocerkiewnosłowiańskim. W samym Ostrogu z jego inicjatywy powstało ognisko nauki i kultury, które przyciągało uczonych z całej Europy Wschodniej. Majątki ostrogskich obejmowały ogromną część Wołynia, Kijowszczyzny, Podola i Litwy. Gdy w początku XVII wieku linia rodu wygasła po mieczu, jej dziedzictwo przejęli zasławscy i lubomirscy. Ale nazwisko zostało. I jeśli ktoś nosi je dziś, niesie ze sobą pamięć o jednym z najwspanialszych rodów, jakie wydała Rzeczpospolita. Chodkiewicz. To nazwisko ma smak bitewnego dymu i chwały. Chodkiewiczowie wywodzili się z Litwy. Byli rodem, który zbudował swą pozycję nie przez urząd, lecz przez oręż. I jedno z ich imion stało się nieśmiertelne. Jan Karol Chodkiewicz. Ród Chodkiewiczów pojawia się w źródłach litewskich od XV wieku. Pierwotnie używali litewskich imion i służyli kolejnym wielkim książętom w Wilnie. Stopniowo polonizowali się, przyjmując język, kulturę i religię katolicką, ale pamięta się ich przede wszystkim przez jedno wydarzenie. Bitwę pod Kirchholmem, stoczoną 27 września 1605 roku, 25 km na południowy wschód od Rygi, w miejscu, które dziś nosi nazwę Salaspils i leży na terytorium Łotwy. Jan Karol Chodkiewicz, hetman polny litewski, stanął tam naprzeciw szwedzkiej armii dowodzonej przez samego Karola Sudermańskiego. Dysproporcja sił była druzgocąca. Chodkiewicz dysponował zaledwie około 3600 żołnierzami, głównie skrzydlatą husarią. Szwedzi przyprowadzili pod Kirchholm od 10 do 14 tysięcy ludzi, trzykrotnie więcej. Logika mówiła: nie ma szans. Historia powiedziała co innego. W ciągu niecałych 3 godzin armia szwedzka została dosłownie zmiażdżona. Straty po stronie polsko-litewskiej liczyły około 100 zabitych. Szwedzi stracili ponad 8 tysięcy ludzi. Był to jeden z najbardziej asymetrycznych wyników bitwy w dziejach europejskiej sztuki wojennej. Imię Chodkiewicza stało się znane w całej Europie. Gratulacje przesyłały dworce od Wiednia po Rzym. Ale historia Jana Karola Chodkiewicza nie skończyła się pod Kirchholmem. 16 lat później, w 1821 roku, poprowadził obronę pod Chocimiem przeciwko armii tureckiej. Tam, wyczerpany wiekiem i chorobą, oddał życie, nie opuszczając pola bitwy. Zmarł 24 września 1621 roku na posterunku. Jeśli ktoś nosi dziś nazwisko Chodkiewicz, nosi nazwisko człowieka, którego geniusz militarny stawiają historycy w rzędzie największych dowódców swoich czasów. Łaski. To nazwisko pochodzi od miasta. Od Łasku, miasteczka w ziemi sieradzkiej, w dzisiejszym województwie łódzkim. Przodkowie rodu Łaskich przybyli tam ze wsi Krowica, leżącej koło Opatówka w ziemi kaliskiej, i przyjęli nazwisko od nowej siedziby. Ich herbem stał się korab, wizerunek łodzi bez żagla, z głowami lwów na dziobie i rufie. Prawa miejskie Łask otrzymał od króla Władysława Jagiełły 2 września 1422 roku w obozie wojennym nad jeziorem Mełno na Mazurach, podczas kampanii przeciw Krzyżakom. I już to jedno zdanie pokazuje, jak głęboko splatały się losy tego rodu z historią dynastii jagiellońskiej. Ale ród Łaskich naprawdę wszedł do historii przez jedną postać. Jana Łaskiego, urodzonego prawdopodobnie w Łasku w marcu 1456 roku. Jego droga do władzy była przykładem kariery epoki. Od notariusza konsystorza poznańskiego, przez sekretarza królewskiego, do kanclerza wielkiego koronnego, którym został w 1503 roku za panowania króla Aleksandra Jagiellończyka. 7 lat później musiał złożyć pieczęć kanclerską, gdyż objął arcybiskupstwo gnieźnieńskie i stanowisko prymasa Polski, najwyższą godność kościelną w koronie. Jan Łaski był nie tylko dostojnikiem kościelnym, był prawnikiem, dyplomatą i mecenasem. W latach 1505 i 1506 zebrał, opatrzył komentarzem
i wydał drukiem całość obowiązującego prawa polskiego. Ten zbiór znany jest do dziś jako Statut Łaskiego, jeden z pierwszych drukowanych kodeksów prawnych w historii Polski. Posłował do Wiednia, Flandrii, Egiptu, Węgier i Rosji. W 1513 roku reprezentował Polskę na Soborze Laterańskim w Rzymie. Z tego samego rodu wywodził się jego bratanek, Jan Łaski Młodszy, urodzony w 1499 roku, który studiował w Bolonii i Padwie. Zaprzyjaźnił się z Erazmem z Rotterdamu w Bazylei, a ostatecznie stał się jednym z czołowych działaczy reformacji w Europie. Tworzył zbory ewangelickie w Anglii i Fryzji. Nazwisko Łaski przemierzało epokę we wszystkich jej wymiarach. Od papieskiej bazyliki po kalwińskie zgromadzenie. Szydłowiecki. Szydłowiec. Małe miasto w dzisiejszym województwie mazowieckim. Kilkadziesiąt kilometrów na południe od Radomia. Stąd pochodzi nazwisko jednego z najpotężniejszych magnatów Polski Jagiellońskiej. Krzysztof Szydłowiecki, urodzony w 1467 roku, był człowiekiem, który skonstruował swoją karierę z rozmysłem i talentem. Od 1996 roku służył na dworze królewskim. Następnie był starostą w Sieradzu, Gostyninie, Sochaczowie i Łukowie. Każdy urząd był krokiem wyżej. W końcu osiągnął szczyt. Kanclerz wielki koronny i jeden z najbogatszych ludzi w Królestwie Polskim. Szydłowiecki był człowiekiem złotego wieku. Gromadził dzieła sztuki, utrzymywał relacje z humanistami włoskimi, patronował artystom. Jego nagrobek w kolegiackiej świątyni w Opatowie należy do najpiękniejszych zabytków rzeźby renesansowej w Polsce. Renesansowy tympanon z kunsztownym portretem i herbem Odrowąż. Wykonany przez mistrzów, którzy przybyli na dwór jagielloński z Włoch. Herb Odrowąż, jeden z najstarszych polskich herbów rycerskich, wyobrażający w złotym polu srebrną strzałę z krzyżem, jest sam w sobie dokumentem historycznym. Przypisywano go rodom wywodzącym się z Małopolski, a jego początki bywają łączone z czasami wcześniejszymi niż Jagiellonowie. To, że Szydłowieccy nosili ten herb, świadczyło o ich głęboko zakorzenionym szlacheckim rodowodzie. Krzysztof Szydłowiecki jest jedną z postaci na słynnym obrazie Jana Matejki przedstawiającym hołd pruski. Ceremonię złożoną przez Albrechta Hohenzollerna na rynku w Krakowie w 1525 roku, gdy Prusy zakonne stały się Prusami książęcymi pod polskim zwierzchnictwem. Szydłowiecki stał wówczas tuż obok króla Zygmunta Bieżeł Starego, jako jeden z filarów potęgi korony. Jeśli ktoś nosi dziś to nazwisko, nosi je od wzgórza w środkowej Polsce, od grodu i zamku, który przez jakiś czas był centrum jednego z najbogatszych rodów epoki jagiellońskiej. Kmita. Zanim stało się nazwiskiem, słowo kmita oznaczało w dawnej polszczyźnie człowieka zamożnego, poważanego, zasłużonego. I rzeczywiście, ród kmitów z Wiśnicza w Małopolsce zasłużył sobie na wszystkie te określenia. Protoplastą rodu był Jasiek z Wiśnicza i Damianicy, odnotowany w źródłach przed rokiem 1363. Jego potomkowie rośli w potęgę przez kolejne pokolenia. Jan Kmita z Wiśnicza był starostą krakowskim, Piotr Kmita najpierw marszałkiem koronnym, potem starostą Krakowa. Ród stopniowo nabierał kształtu jednej z wiodących rodzin Małopolski. Ale najbardziej pamiętanym kmitą jest Piotr Kmita-Sobieński, urodzony w 1467 roku, który dożył roku 1553. Był jednym z najbogatszych i najwpływowszych magnatów swej epoki. Sprawował urząd marszałka wielkiego koronnego od 1529 roku, był starostą Krakowa, Spiszu, Przemyśla i innych ziem. Jego prywatny majątek obejmował 28 wsi i miast, w tym Wiśnicz, Sobień i Lipnicę Murowaną. Piotr Kmita-Sobieński był człowiekiem renesansu. Gromadził w zamku w Wiśniczu znaczne zbiory ksiąg. Był gorącym zwolennikiem myśli Erazma z Rotterdamu. Otaczał się uczonymi. Czas jego życia był czasem, gdy Kraków był jedną z najświetniejszych stolic Europy. Dwór Zygmunta Bieżeł Starego i Zygmunta II Augusta przyciągał artystów, poetów i filozofów z Włoch, Niemiec i Niderlandów.
Kmita umarł bezpotomnie w październiku 1553 roku i pochowany został w rodzinnym mauzoleum w kaplicy świętego Antoniego na Wawelu, która już nie istnieje. Linia rodu wygasła wraz z nim, ale nazwisko Kmita przetrwało w Polsce jako dowód, że od zamku w Wiśniczu, gdzie góry Beskidu zaczynają wznosić się ponad kotliną, kiedyś zarządzało się losami całego królestwa. Lanckoroński. Od zamku na Skalę. Landzkorona. Małe miasteczko w powiecie wadowickim w dzisiejszym województwie małopolskim. Kilkadziesiąt kilometrów na zachód od Krakowa stoi tu do dziś ruina średniowiecznego Zamku Królewskiego, zbudowanego przez Kazimierza Wielkiego w XIV wieku, a potem będącego siedzibą kolejnych dzierżawców królewskich. Ród lankorońskich herbu Zadora wywodził swą nazwę właśnie od tej fortecy. W XV i XVI wieku ich historia splata się z historią Małopolski tak ściśle, że rozdzielić ich niepodobna. Jan z Brzezia, Landzkorony i Wodzisławia, żyjący do 1430 roku, jest protoplastą linii rodu, której dzieje badacze śledzą przez 5 pokoleń, aż po pierwszą połowę XVII stulecia. Herb Zadora, w błękitnym polu złota strzała z krzyżem skierowana grotem w dół, przekryta złotą gwiazdą, był znakiem rozpoznawczym staropolskiego rycerstwa. Przypisywany jest rodom o korzeniach sięgających co najmniej XIII wieku. W epoce jagiellońskiej Lanckorońscy pojawiali się w urzędach małopolskich. Trzymali starostwa, uczestniczyli w sejmikach i poselstwach. Nie był to ród, który dominował nad wszystkimi innymi, ale był to ród solidnie zakorzeniony w strukturze szlacheckiej korony. Tego rodzaju rodziny, bez których system polskiego parlamentaryzmu szlacheckiego nie mógłby funkcjonować. Dziś ruiny zamku w Lankoronie są miejscem, do którego przyjeżdżają turyści i fotografowie. Mało kto wie, że widok ze wzgórza na kotlinę pod Babią Górą przez całe stulecia był widokiem, który znali właśnie lankorońscy. To był dobry moment, żeby się zatrzymać. 6 nazwisk, 6 historii, od Wołynia przez Inflanty, przez krakowskie komnaty do zamków Małopolski. Ale to dopiero połowa opowieści, bo pozostałe 9 nazwisk wiąże się z jeszcze ciemniejszymi momentami epoki. Z bitwami, które przesądziły o losach całego regionu, z rodami, których korzenie sięgały pogańskiej Litwy i z ludźmi, którzy stanęli między 2 wiarami, 2 cywilizacjami, 2 światami. Pilecki. To nazwisko pochodzi od Pilczy, wsi i zamku w Małopolsce, w dzisiejszym powiecie opatowskim. I tu historia natychmiast wchodzi w rzecz niezwykłą. Otton z Pilczy, żyjący w drugiej połowie XIV wieku, był jednym z najbogatszych panów ówczesnej Polski. Był wojewodą i starostą sandomierskim. Jego córka Elżbieta wyszła za mąż za Ottona z rodu Leliwa, a po śmierci tego małżonka stała się 3. żoną samego króla Władysława Jagiełły. I tu kryje się osobliwość historyczna. Do dziś historycy debatują nad tym, jak wiele znaczył ten związek, zarówno dla polityki królewskiej, jak i dla samego rodu Pileckich. Małżeństwo z Jagiełłą nadało im związek z dynastią, który przez jakiś czas stawał się kartą przetargową w wielkiej polityce. Ród Pileckich pojawia się w herbarzu pod herbem Topór, jednym z najstarszych polskich herbów rycerskich, którego początki sięgają co najmniej XII stulecia. Topór, w czerwonym polu srebrny topór, był znakiem rycerzy, którzy tworzyli Polskę jeszcze przed Jagiellonami. Potomkowie Ottona z Pilczy, raz wziąwszy nazwisko od tej wsi, nosili je przez kolejne pokolenia. Jeśli ktoś dziś nosi je jako Pilecki, to sięga pamięcią do ziemi sandomierskiej i do jednego ze związków, który na moment połączył małopolski ród z samym wawelskim tronem. Gasztołt. To nazwisko brzmi obco dla polskiego ucha. I to nie przypadek. Gasztołdowie byli rodem litewskim, z serca Wielkiego Księstwa. Wywodzili się z bojarstwa litewskiego, które w epoce jagiellońskiej stawało się coraz bardziej uprzywilejowane i upodabniało się do polskiej szlachty. Olbracht Gasztołt, żyjący na przełomie XV i XVI wieku, był jednym z najpotężniejszych polityków całego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Pełnił urząd kanclerza litewskiego i wojewody wileńskiego.
Jego wpływy na dworze wileńskim były tak wielkie, że gdy król Kazimierz Jagiellończyk chciał wzmocnić swą kontrolę nad Litwą, to właśnie Gasztowt był jednym z głównych graczy, z którymi musiał negocjować. Historia rodu Gasztowtów jest też historią dramatyczną. W 1471 roku, kiedy po śmierci księcia Szymona Olelkowicza Kazimierz IV zlikwidował odrębność dzielnicową Kijowszczyzny i mianował tam pierwszego świeckiego wojewodę, Marcina Gasztowta właśnie, bojarzy kijowscy zanieśli protest, prosząc o dostojnika ruskiej krwi i prawosławnej wiary. Król nie ustąpił. To pokazuje, jak głęboko zakorzeniony był w tamtej epoce konflikt między Litwą a Rusią w ramach jednego państwa. Ród Gasztowtów wygasł w linii męskiej w połowie XVI wieku, ale przez stulecie, gdy stał u szczytu potęgi, jego nazwisko brzmiało w salach wileńskiego pałacu wielkoksiążęcego jak wyrok. Olelkowicz. Jeszcze jedno imię, które brzmi jak echo innego języka. Olelkowicze byli dynastią kniazi, książąt ruskich, władającą Słuckiem i Kopylskim na ziemiach, które dziś są Białorusią. Wywodzili się z ruskiej gałęzi dynastii jagiellońskiej, od Olgierda Giedyminowicza przez jego syna Włodzimierza. W XV wieku kniaziowie słuccy i kopylscy byli potężnymi władcami na ziemiach ruskich Wielkiego Księstwa Litewskiego. Szymon Olelkowicz, żyjący do 1490 roku, był ostatnim z tych, którzy zachowali pewną autonomię dzielnicową. Po jego śmierci Kazimierz IV, jak wspomniano, zlikwidował tę autonomię i wcielił Kijowszczyznę bezpośrednio pod zwierzchnictwo Wilna. Olelkowicze byli wyznawcami prawosławia i dumnie podkreślali swe ruskie pochodzenie. Fundowali monastyry, utrzymywali kancelarie piszące po rusku. Stali na straży starego porządku, który nowa, jagiellońska polityka stopniowo przekształcała. Ich zamek w Słucku, mieście leżącym dziś w centralnej Białorusi, był przez długi czas centrum kultury prawosławnej na ziemiach litewsko-ruskich. Nazwisko Olelkowicz przetrwało jako ślad tego świata. Świata, gdzie Wielkie Księstwo Litewskie było jednocześnie litewskie, polskie, ruskie i tatarskie, mozaiką, której każda część żarliwie broniła własnej tożsamości. Firlej. Z Małopolski, z ziemi lubelskiej, z miejscowości, od której wzięli nazwisko, Firleje wyrośli na jeden z najpotężniejszych rodów szlacheckich epoki jagiellońskiej. Jan Firlej, żyjący od 1515 do 1574 roku, był wojewodą krakowskim, najwyższym świeckim urzędnikiem Małopolski. Był jedną z twarzy polskiej reformacji. W połowie XVI wieku przystąpił do obozu protestanckiego i stał się jednym z najważniejszych patronów ruchu kalwińskiego w Koronie. To czas, gdy Polska rzeczywiście zasługiwała na miano państwa bez stosów. Kraj, gdzie różne wyznania mogły współistnieć bez prześladowań na skalę, jakiej nie znała ówczesna zachodnia Europa. Ród Firlejów herbu lewart, w złotym polu błękitny leopard, jest dowodem na to, że reforma religijna XVI wieku docierała do samych szczytów polskiej hierarchii szlacheckiej. Firlej był senatorem, wielkim panem, człowiekiem, który zasiadał na sejmikach i obradach królewskich. Jego przejście na protestantyzm nie oznaczało wygnania ani hańby. Oznaczało jeden z wielu wyborów, jakie szlachta polska mogła w tamtym czasie swobodnie podejmować. Jeśli ktoś nosi dziś to nazwisko, nosi je od ziemi lubelskiej, tej samej, na której w 1599 roku podpisano Unię Lubelską, tworząc Rzeczpospolitą obojga narodów. Kurozwęcki. Kurozwęki, wieś w powiecie staszowskim, w dzisiejszym województwie świętokrzyskim. Stoi tu do dziś pałac, otoczony fosą, z fontanną i parkiem, jedno z najbardziej malowniczych miejsc ziemiańskiej Polski. Ród kurozwęckich herbu Poraj pojawia się w źródłach polskich co najmniej od XIV wieku. Dobiesław Kurozwęcki był kasztelanem i mężem znacznym. Mikołaj Kurozwęcki, zwany Lubelczykiem, sprawował urząd kasztelana rozprskiego i sieradzkiego od 1495 roku, a od 1502 roku był wojewodą lubelskim. Ród wywodził swą nazwę od wsi, od której brał początek. I ta praktyka była typowa dla szlachty małopolskiej epoki jagiellońskiej. Jak pisała Fundacja Heraldyczna Kapicy,
W XV i XVI wieku szlachcic zmieniał nazwisko tak często, jak zmieniał ziemię. Dopiero pod koniec XVI stulecia utrwaliło się ono na stałe. Herb Poraj, biała lub srebrna róża w czerwonym lub złotym polu, należy do grona herbów, których symbolika pozostaje szczególnie poetycka. Kwiat jako znak rycerski był czymś niezwykłym w twardym świecie wojennym. Dla kół rozwędzkich była to jednak tradycja, którą przez pokolenia nosili z dumą na swoich tarczach. Sanguszko to imię-nazwisko. Dosłownie. Nazwisko pochodzi od imienia Sanguszko, litewskiego kniazia, który żył w XV wieku i był synem Fiodora Olgierdowicza, przyrodniego brata samego Władysława Jagiełły. Sanguszkowie byli więc potomkami Olgierda Giedyminowicza, spokrewnionymi z dynastią panującą w Polsce. I to pokrewieństwo było przez stulecia źródłem ich prestiżu, ale też niekiedy przyczyną napięć z innymi rodami. Pierwotnie Sanguszkowicze, bo tak brzmiała pełna forma ich miana, używali niekiedy nazwy Lubartowicz Sanguszko, mylnie wierząc, że wywodzą się od księcia Lubarta, innego syna Giedymina. Dopiero XIX-wieczni genealodzy ostatecznie ustalili ich prawdziwy rodowód przez linię Olgierdowiczów. Herb Pogoń Litewska, srebrny jeździec zbrojny na czerwonym polu, był symbolem Wielkiego Księstwa Litewskiego i należał do najbardziej rozpoznawalnych znaków całej Rzeczypospolitej. Nosić go oznaczało przynależeć do świata, w którym litewska szlachta uważała się za sukcesora starożytnych władców Piastów i Giedyminowiczów. Sanguszkowie przez XVII wiek przejęli dobra powygasłych Ostrogskich i Zasławskich, stając się jednymi z największych posiadaczy ziemskich na Wołyniu. Ich rezydencja w Sławucie, na Ukrainie, była przez stulecia centrum kultury, kolekcjonerstwa i hodowli koni arabskich. Linia kowelska tego rodu przetrwała do naszych czasów. Ostatni przedstawiciel mieszka dziś w Brazylii. Herburt, z Halicza, z ziemi ruskiej, która od czasów Kazimierza Wielkiego należała do korony polskiej. Stamtąd wywodzą się Herburci. Ród przybył do Polski z ziemi halickiej i tam zapuścił korzenie, budując swą pozycję w południowo-wschodnim krańcu Rzeczypospolitej. Jan Herburt był osobistością, która pojawia się w kronikach i dokumentach XVI wieku, jako człowiek związany z najważniejszymi procesami swojej epoki. Ród Herburtów herbu własnego był rodem rycerskim, który przez pokolenia służył w kancelariach królewskich i na polach bitewnych południowo-wschodniej granicy korony. Halicz, dziś miasto w obwodzie iwano-frankowskim na Ukrainie, był w XIV i XV wieku ważnym centrum administracyjnym. Tu przepływa Dniestr, tu splatały się drogi handlowe ze wschodu i zachodu. Ród osadzony w tej okolicy musiał stykać się co dzień z wielojęzycznym, wieloreligijnym tyglem, który charakteryzował kresy Rzeczypospolitej. Herburt jest przykładem nazwiska, które mówi nam: ta rodzina stała na granicy, dosłownie i w przenośni, między koroną a stepem, między kulturą łacińską a prawosławną Rusią. Zbaraski. Zbarasz, miasto nad rzeką Chniłą, na Podolu, dziś leżące na Ukrainie. Stoi tu zamek z bastionami, który w 1649 roku stał się miejscem jednego z najsłynniejszych oblężeń polskiej historii. Ale w epoce jagiellońskiej Zbarascy byli już rodem ugruntowanym i potężnym. Kniaziowie zbarascy wywodzili swoją linię z dynastii Giedyminowiczów, z bocznej gałęzi Olgierda. Majątek kniaziów zbaraskich w XVI i XVII wieku obejmował ogromne obszary Wołynia, Podola i Małopolski. W podręcznikach historycznych omawiających strukturę majątkową i pergu Rzeczypospolitej zestawia się ich z innymi gigantami epoki: Ostrogskimi, Radziwiłłami, Sanguszkami. Andrzej Zbaraski, żyjący w XVI wieku, był postacią, której syn Janusz Zbaraski z kolei znalazł się w orbicie wielkich wydarzeń XVII wieku. Obrony Rzeczypospolitej przed Turcją, najazdami kozackimi, dramatami kresowymi. Zamek w Zbarażu, wzniesiony przez ród Wiśniowieckich, którzy przejęli te dobra, stoi do dziś jako pomnik epoki, w której nazwa Zbaraski brzmiała jak brama do całego wschodniego świata Rzeczypospolitej. Kościuszko. I tu docieramy do nazwiska, które jest jednym z najszerzej znanych polskich nazwisk na świecie.
choć jego korzenie tkwią głęboko w Jagiellońskim Wschodzie. Kościuszko lub w starszej formie Kościuszko z przyrostkiem ko, charakterystycznym dla nazwisk ze wschodniej części Rzeczypospolitej, z Ukrainy, Podola i Litwy. Przyrostek ten wskazuje na obszary, gdzie polska szlachta, litewska bojareria i ruskie ziemiaństwo mieszały się przez stulecia. Językoznawcy łączą to imię z imieniem Kostia lub Konstanty w formie zdrobniałej. Jak mówi historyczne źródło z portalu Histmag, nazwiska z przyrostkiem ko ze wschodniej ściany Rzeczypospolitej, jak Klimuszko, Nalewajko, Moniuszko, wywodzą się z obszarów dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego i ziem ruskich korony. Kościuszko jest właśnie takim śladem. Ród Kościuszków pojawia się w rejestrach szlacheckich jako rodzina herbu Roch III. Osadzeni byli na Litwie, na Polesiu, na Kresach, gdzie każda rodzina musiała być zdolna do obrony i do orki jednocześnie, bo granica między wojną a pokojem była tam ciągle niepewna. Tadeusz Kościuszko, urodzony w 1946 roku w Mereczowszczyźnie na dzisiejszej Białorusi, był tym, który wyniósł to nazwisko na szczyty historii powszechnej. Generał rewolucji amerykańskiej, naczelnik insurekcji 1394 roku, symbol walki o wolność na dwóch kontynentach. Ale korzenie jego rodu sięgają głębiej, ku epoce jagiellońskiej, ku ziemi, gdzie wschodnia słowiańszczyzna spotykała się z kulturą łacińską. 15 nazwisk. 15 okien otwartych na jeden z najwspanialszych rozdziałów historii Europy Środkowej. Każde z nich narodziło się w konkretnym miejscu. W Ostrogu nad rzeką Choryń, w litewskim Borze pod Kirchholmem, w małopolskim zamku nad rzeką Wisłoką, w Kancelarii Królewskiej w Krakowie, na wołyńskim Stepie Oświcie. Każde przetrwało coś, co nie przetrwało. Dynastię, zamek, język, imperium. Warto pamiętać, że to samo nazwisko mogło rodzić się niezależnie w różnych miejscach i rodzinach, w różnych okolicznościach i wiekach. Noszenie dziś nazwiska Ostrogski nie oznacza, że jest się potomkiem kniazia Konstantego. Noszenie Kościuszko nie oznacza bezpośredniej linii od naczelnika insurekcji. Historia nazwisk jest historią zbiorową, a nie osobistą tablicą genealogiczną, ale jest w tym coś ważnego. Każdy, kto nosi jedno z tych imion, niesie ze sobą ślad świata, który raz istniał i który jest częścią tożsamości całego narodu, niezależnie od tego, od której konkretnie linii pochodzi. Nazwisko jest może najstarszą rzeczą, jaką można odziedziczyć. Starszą niż majątek, trwalszą niż dom, bo majątki zmieniają właścicieli, domy się palą, ale nazwisko przechodzi z ust do ust przez pokolenia, niesione przez kobiety i mężczyzn, których już nie pamiętamy, a którzy istnieli i zostawili ten jeden ślad. W następnym odcinku wyruszymy jeszcze głębiej, ku tym nazwom, które pamiętają czasy przed Jagiellonami, ku śladom rycerskim i zapomnianym wsiom, od których wszystko się zaczęło. Niektóre nazwiska kryją w sobie epoki jeszcze starsze niż królestwo i to są opowieści, które warto usłyszeć.